Cześć, witajcie w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj zajmuję się moim Nissanem, mianowicie przerabiam wiązkę do cewek. Wstawiam cewki od TSI. Do tego trzeba przerobić wiązkę, usunąć power transistor, czyli tą tutaj poprzeczkę. To jest akurat CA. W SR może być trochę inna. Miałem schemat, zrobiłem wszystko według schematu. Tutaj trzeba poobcinać wtyczki, po prostu polutować kabelki ze sobą. Jeden problem jaki mamy, to jest to, że w seryjnych cewkach są 3 piny, w cewkach odwaga są 4 piny, do tego 4. pin jest to dodatkowa masa. Mamy dwie masy, jeden plus i jeden kabel sygnałowy. Wszystko przerobiłem według schematu, a trzeba też uważać na to, że występują dwa rodzaje cewek. Są cewki długie i krótkie. U mnie akurat są cewki krótkie, dlatego jest inny schemat. Początkowo przerobiłem to na cewki długie. Próbowałem odpalić, ale nie chciał. Piny są po prostu w innych miejscach. Teraz to przerobiłem. Podłączyłem jedną masę, podłączyłem tutaj do ściany grodziowej. Drugą masę podłączyłem tutaj do oczka mas na kolektorze. Miejmy nadzieję, że teraz pali bez problemu. Spróbujemy. Muszę jeszcze podłączyć masę akumulatora. I teraz zobaczymy, czy zadziała. Chodzi od razu. Także wszystko się udało. Całe szczęście. Teraz będę mógł założyć pętlę na przewody. Tutaj też ogarnąć wiązkę, resztę kabli, które są niepotrzebne, tutaj uciąć, zaizolować. Najważniejsze, że działa. Także będzie można modzić dalej. Jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę podesłać schemat do przerobienia cewek, albo wrzucę link do jakiegoś obrazka może w komentarzu. Jakby ktoś potrzebował, to jak najbardziej będzie mógł skorzystać. Wszystko działa, więc rozebrałem trochę wiązkę, zdjąłem błotnik, odseparowałem kabelki. Teraz jeszcze trochę przytnę, polutuję i schowam ładnie we wiązce, żeby nigdzie tutaj mi w nadkolu nie wystawały. Będzie trochę ładniej, estetyczniej. A ten uchwyt potem, który został od power transistora, wykorzystam, żeby zrobić tutaj taką poprzeczkę, żeby zamocować dolot, żeby w razie co nie haczyło nadkole. Taki mały wspornik powinno trochę pomóc. No więc na razie zabieram się za te kabelki, poucinać, polutować, wszystko ogarnąć. Parę minut później mam gotowe. Na razie zabezpieczyłem taśmą izolacyjną, bo nie mam już koszulek termokurczliwych, będę musiał kupić i wtedy zmienię na koszulki termokurczliwe. Na razie nie składam tego całego, ułożę tylko tak. Jeszcze będę trochę przerabiał tą wiązkę, trochę inaczej przechodziło tutaj w nadkolu. Wiązkę na razie zostawiłem, kupię koszulki termokurczliwe, to wszystko poskładam jak należy. Założyłem błotnik, żeby było osłonięte w razie co. Teraz wziąłem sobie kawałek kartonu, odrysuję kształt, później wezmę kształt, przyłożę do blachy, wytnę sobie z blachy, wszystko podoginam. Już nic, zaczynam działać. Zajęło to parę minut, ale mam gotowy szablon z kartonu. Zdjąłem zderzak, żeby mieć tutaj dojście do tych wsporników. Jeszcze muszę tylko zrobić
otwory w miejscach na śruby. Te tutaj otwory też potem będę jeszcze powiększał, jak już wytnę to z blachy. Oczywiście będę musiał zrobić zagięcie. Tutaj mamy różnicę poziomów, tutaj i tutaj. Będę musiał to zagiąć. Tutaj wycięcie na zamek. Teraz tylko odrysować to na blaszę, powyginać. Jeszcze zaznaczę sobie na kartonie, w których miejscach mają być te otwory na śrubki, które będzie mocowane. Niestety nie udało mi się zrobić wszystkiego, co zaplanowałem poprzedniego dnia, także mamy kolejny dzień. Ale wyciąłem sobie już z blachy płytę. Tak wstępnie jeszcze muszę tutaj zrobić otwory, na razie nawierciłem, tutaj muszę pospawać, żeby to połączyć, żeby to było wszystko sztywne. Dociąć ładnie tutaj jeszcze końcówki do wymiaru i powinno być dobrze, powinno pasować. Zacząłem też robić ten wspornik tutaj, no to jak go skończę, to wrzucę, jak to wyszło. No i owinąłem wiązkę, którą wcześniej przygotowywałem. Tak to wyszło. No, można kabel tutaj przełożyć. Owijane, wszystko zrobione. Także za chwilę zamontuję i będę brał się dalej za kolejne przeróbki. Najpierw zrobię ten wspornik, muszę go dogiąć, dociąć. Później to będę musiał jeszcze wyciąć, zrobić ładne kółko, żeby tutaj pasowało. Następnie wytnę otwory na śrubki, pomaluję, będzie ładnie pasowało. Yeah. 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 Także mam już zamontowane cewki, przewody, wszystko jest, masy podpięte, jedna i druga, wszystko powinno ładnie działać. Teraz zabieram się za te przewody. Mam już koszulkę termokurczliwą, teraz tą taśmę odwinę, zrobię to wszystko na termokurczliwe i owinę wiązkę z powrotem taśmą parcianą do przewodów, żeby ładnie schować potem to tutaj pod nadkole. Koszulki termokurczliwe zrobione, zaizolowałem jeszcze dodatkowo taśmą, także teraz mogę owinąć całą wiązkę. Wiązka owinięta, jeszcze zostaje mi tylko wziąć trytytki
i przymocować tutaj ładnie do nadkola i założyć błotnik. Będzie gotowe. Na dzisiaj kończę pracę nad Nissanem. Poskładałem tutaj wszystko. Teraz spróbuję, czy odpali. Mnie nic we wiązce nie zmieniałem, ale chwilę mogę go jeszcze odpalić. Dawno nie chodził, także tutaj też jeszcze mam trochę do zrobienia. Muszę sprawdzić, nie działają mi tutaj wybór miejsca, gdzie ma nawiew dmuchać. Nie wiem dlaczego przestał działać. No nic, zobaczymy, czy odpali. Słychać pompę paliwa. O! Muszę sprawdzić klemę. Jest za słabo zaczepiona klema, to niestety, ale nie odpali. Dobra. O! Ładnie za pierwszym razem. Elegancko. Jednak te cewki to był bardzo dobry pomysł. Seryjne, czasami dłużej kręcił. A tutaj od razu na zimnym i chodzi. Że to tyle ode mnie na dzisiaj. Następne wideo, pewnie też jakieś prace przy Nissanie. No chyba, że jakiś wyjazd do Niemiec się trafi, ale seria pracy przy Nissanie na pewno będzie kontynuowana, także jeszcze jest dużo do zrobienia. Także widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Jeżeli się film spodoba, widzimy się w kolejnym wideo. Na razie, cześć.